Witajcie! Cofnijmy się do drugiej połowy XVI wieku. Dziś przyjrzymy się bitwie pod Lubiszewem, która miała miejsce 17 kwietnia 1577 roku. Było to kluczowe starcie w konflikcie między Rzeczpospolitą a zbuntowanym Gdańskiem, który nie uznał wyboru Stefana Batorego na króla Polski. Po ucieczce króla Henryka Walezego z Polski w 1574 roku kraj stanął przed koniecznością wyboru nowego władcy. W wyniku podwójnej elekcji w 1575 roku część szlachty opowiedziała się za cesarzem Maksymilianem II Habsburgiem, podczas gdy inni poparli księcia Siedmiogrodu Stefana Batorego. Batory szybko przybył do Polski i koronował się w Krakowie. Jednak Gdańsk, obawiając się utraty swoich przywilejów, odmówił uznania jego władzy. Miasto to było potężnym ośrodkiem handlowym i miało duże znaczenie strategiczne, dlatego jego opór stanowił poważne wyzwanie dla nowego króla. Gdańsk nie uznał wyboru Stefana Batorego na króla Polski, częściowo ze względu na niekorzystne dla miasta statuty Karnkowskiego. Statuty Karnkowskiego, zwane także konstytucjami gdańskimi, zostały ogłoszone 15 marca 1570 roku przez biskupa kujawskiego Stanisława Karnkowskiego, a następnie zatwierdzone przez Sejm 20 czerwca tego samego roku. Dokument ten precyzował zwierzchnie prawa króla polskiego oraz Rzeczypospolitej nad Gdańskiem i żeglugą morską. Dodatkowo miasto obawiało się utraty swoich przywilejów handlowych i politycznych pod rządami nowego monarchy. W odpowiedzi na bunt Batory ogłosił blokadę handlową Gdańska i rozpoczął przygotowania do militarnego rozwiązania konfliktu. Po stronie królewskiej, dowodzonej przez hetmana nadwornego Jana Zborowskiego, znajdowało się około 1000 piechoty, w tym 600 hajduków węgierskich oraz 1300 jazdy, w tym samej husarii. Natomiast Gdańsk zgromadził imponującą armię, liczącą 10–12 tysięcy żołnierzy, w tym 3100 landknechtów, 400 najemnych rajtarów, 400 jazdy miejskiej oraz 6–8 tysięcy milicji miejskiej. Dowództwo nad siłami gdańskimi objął doświadczony kondottier Jan Winkler-Bruch von Köln. Wiosną 1577 roku wojska gdańskie podjęły ofensywę, planując opanować Tczew i zniszczyć siły królewskie stacjonujące w tym rejonie. Gdańszczanie zamierzali wykorzystać swoją przewagę liczebną oraz wsparcie floty, aby przełamać opór wojsk Batorego. Planowano atak z kilku kierunków, z jednoczesnym wsparciem artylerii i floty rzecznej. Bitwa rozpoczęła się od próby przeprawy wojsk gdańskich przez Mołtawę w rejonie Lubiszewa. Część sił, w tym 600 rajtarów i około 1500 landknechtów, zdołało przekroczyć rzekę i ustawić się w szyku bojowym. Jednakże wojska Zborowskiego szybko zareagowały, atakując przeciwnika w momencie, gdy ten nie zdążył jeszcze w pełni zorganizować swoich pozycji. Polsko-węgierska piechota wspierana przez jazdę przeprowadziła zdecydowany atak na baterię artylerii gdańskiej, zdobywając ją i odwracając działa przeciwko siłom wroga. Następnie husaria przeprowadziła 2 szarże, które złamały opór wojsk gdańskich. W obliczu zdecydowanego natarcia oddziały gdańskie zaczęły się wycofywać i szybko przerodziło się to w chaotyczną ucieczkę. Straty po stronie gdańskiej były ogromne, ponad 4400 zabitych i 1000 jeńców. Wojska królewskie straciły 60 żołnierzy, a 127 zostało rannych. Mimo miażdżącego zwycięstwa pod Lubiszewem, Stefan Batory nie zdołał od razu zdobyć Gdańska.
Miasto otoczone potężnymi fortyfikacjami, wspierane przez silną flotę i posiadające znaczne zasoby finansowe było przygotowane na długotrwały opór. Oblężenie przeciągało się, a królewskie wojska mimo determinacji nie były w stanie przełamać obrony. Najemnicy walczący po stronie Gdańska, w tym doświadczony kondottier Jan Winkelbruch von Köln, stawiali zacięty opór, jednak i on nie zdołał odmienić losu wojny. Zginął kilka miesięcy później podczas walk wokół miasta. Ostatecznie sytuacja wymagała nie tylko sił oręża, ale i dyplomacji. Dopiero 17 grudnia 1577 roku obie strony doszły do porozumienia. Na mocy zawartej ugody Gdańsk uznał Stefana Batorego za prawowitego króla Polski. Oficjalnie przeprosił go za bunt i zgodził się na wypłatę ogromnej sumy 200 000 złotych odszkodowania. W zamian miasto zachowało swoje dotychczasowe przywileje oraz autonomię, co pozwoliło mu na dalszy rozwój jako kluczowy ośrodek handlowy Rzeczypospolitej. Starcie pod Lubiszewem było jednym z największych i najważniejszych epizodów wojny Stefana Batorego ze zbuntowanym Gdańskiem. Udowodniło ono skuteczność wojsk królewskich, zwłaszcza husarii, której szarże dosłownie zmiażdżyły najemne oddziały przeciwnika. Było to jedno z pierwszych wielkich zwycięstw Batorego w Polsce, dowodzące jego umiejętności wojskowych oraz skuteczności reformy armii, jaką wprowadził. Jednak jak pokazał dalszy rozwój wypadków, nawet tak spektakularny triumf nie był wystarczający, by złamać opór bogatego i silnie ufortyfikowanego miasta. Gdańsk potrafił wykorzystać swoje strategiczne położenie oraz zasoby, by kontynuować opór mimo przegranej w polu. Ostatecznie konflikt zakończył się politycznym kompromisem. Batory osiągnął swój główny cel, czyli potwierdzenie swojej władzy, ale nie musiał prowadzić długiego i wyniszczającego oblężenia. Gdańsk natomiast mimo konieczności wypłaty ogromnego odszkodowania zachował swoją niezależność i mógł dalej funkcjonować jako jedno z najważniejszych miast Europy Środkowej. I tak kończy się nasza podróż do roku 1577, roku wielkiego triumfu husarii, ale i politycznej kalkulacji, która pozwoliła uniknąć dalszego przelewu krwi. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych, mało znanych bitwach w historii Polski, koniecznie zostań ze mną i śledź kolejne odcinki. Zachęcam również do wsparcia mojej pracy nad rozwojem kanału, byśmy mogli wspólnie odkrywać kolejne fascynujące epizody naszej historii. Do usłyszenia w następnym odcinku.